Dobra, to może by coś ponagrywał. Tak trochę. Siema, siema. Słuchajcie, patrzcie gdzie jestem. Dawno mnie nie było, dawno nie nagrywałem. Kolega mi tu zagląda, czy dobrze widać. Myślę, że dobrze, ale ja siebie też widzę z przodu. Dzień dobry. No, wracamy. Bateria Kia EV6 z napięciem, tak, odległość tutaj trzeba trzymać, bo 800 V, 700 z hakiem. Działa po wielkich przebojach. No dobra, przygotowania do wyjazdu. Moje półeczki tutaj w tym małym bunkrze chyba nie wyglądają dobrze, ale słuchajcie, nie do ogarnięcia. No okej. EV6. Zestaw slave'ów, master BMS, zarządzanie, wyświetlaczek. Tutaj parę rzeczy, no trochę schematów. Odczyty są. Nie wiem co widać, mam nadzieję, że widać. Do wyświetlacza jeszcze obudowa się drukuje. Słuchajcie, zadyma. Faktycznie chyba nie wyrabiam już. Nie wyrabiam z tymi zabawami. To mnie cieszy. Pół roku, jak nie lepiej jest, ale to zarządzanie to chciałbym, żeby było takie już do końca. No ale dobra, najważniejsze mamy tutaj. BMW z EV6. Cały zestaw slave'ików. Jestem przygotowany do wyjazdu, do uruchomienia całej baterii. Czyli dane już ładnie czyta. To co było najważniejsze. To co było najważniejsze. To jak widzimy dzieją się nam różne rzeczy, ale to było dla nas najważniejsze. Czyli właśnie to i to. W tym momencie mamy 0 i 0, no bo jest awaria i nie pokazuje wszystkich danych, ale wszystkie dane potrzebne dla falownika są, także tu już jest dobrze. Co dalej? 10 godzin drogi, 10 godzin jazdy. Tak to wygląda. Słuchajcie, chyba potrzebuję gosposi, nie wiem kogo, ale nie do ogarnięcia sytuacja. Co chwilę sprzątam, co chwilę zadyma. Tutaj mam do zrobienia jeszcze parę rzeczy i tutaj wszystko. Bardzo chętnie bym to przerobił. Może ktoś mi zaprojektuje w miarę. Ja wiem, że z kablowaniem będę miał problemy. Jakoś to może poukładam. Słuchajcie, nie jestem w stanie, nie potrafię ładnie kablować. I to jest najgorsza rzecz świata, która się u mnie dzieje. Także zawsze kabelki paskudnie, ale tutaj działanie chyba jest najważniejsze. Także nowy sprzęt. Prototypowy nowy sprzęt. Wyświetlacz w ten sposób teraz. Kolory jeszcze takie nie do końca. Znaczy nie, kolory już są chyba faktycznie takie końcowe. Może tak. W zależności pod jakim kątem patrzymy. To pakuję sprzęt i w samochód. No i widzimy się za jakieś 10-11 godzin. A few moments later. Ale to generowana tu jest. Co? Gdzie? Czym ty? Co Hubercie robisz? Szukasz kabelka, widzę. Nie, tu nie ma w ogóle. Mamy tutaj rozebraną. Żeby nie było, baterię mamy rozpiętą. Nie, tu nie ma napięcia na tej baterii. Gdzieś tam jest. No gdzieś tam jest, jakbyś pewnie złapał tutaj ten plus i tam na końcu minus, no to pewnie by cię kopnęło, ale... Mamy wycięty. Styczniki. Zakładaj rękawiczki, żeby było bezpiecznie. Mamy duży bezpiecznik do włożenia, do połączenia baterii. 500 A. Oryginalny. Nie róbcie tego w domu. O, na pewno tego nie róbcie w domu, bo to jest bardzo niebezpieczne. 800 V spiąć. Siedzi?
Siedzi elegancko. Ale przepraszam. 500 zł za kilowata? To dobrze. Dycha za dychę 5. Ale gotowe? Pak? Gotowe z opakowaniem, czy naścienny, czy taki, no kurwa. No tak. Ale niskie napięcie, nie? Tak, oczywiście, bo wysokie napięcie to masz razy 2 zaraz. Tak wygląda bateria z EV6. Tutaj trochę dodatków. Zestaw styczników, BMU, trochę kabli, jeszcze testowo. Wykorzystana główna wiązka na razie. Wszystko na trytkach, no ale co? No chyba jest. No faktycznie bez czapeczki. Słuchajcie, co jeszcze? Co jeszcze? Jak zawsze. Muszę znowu pokręcić. Tak wygląda bateria właśnie z EV6. To już chyba się powtarzam, ale pierwsza na świecie. Pewnie tak. W ten sposób uruchomiona, czyli z pełnym zarządzaniem, wszystkie dane z BMU wyciągnięte. Jeżeli chodzi o modułowość, też jest do zrobienia, jak będzie trochę czasu. Bardzo mało nagrywam, ale faktycznie, słuchajcie, w tym momencie Kujawsko-Pomorskie, okolice Bydgoszczy, dobrze mówię? To jakoś tak. Pół Polski trzeba było przejechać, 12 godzin prawie drogi, żeby się z tym pobawić. Nie miałem dostępności takiej baterii u siebie, a z drugiej strony nie wiem, gdzie bym ją wsadził, a pogoda nie pozwala, za mało mam trochę miejsca do takich zabaw. No ale jest, mamy to. Więcej szczegółów myślę, że w kolejnych filmach, może szybko, no nie wiem, czy jakby szybko będą, mam nadzieję, że jak najszybciej, ale będę się starał coś jeszcze Wam pokazać. Po raz kolejny nie róbcie tego sami w domu. Tutaj, jeżeli chodzi o tą baterię, to jest bardzo wysokie napięcie, którego no nie polecam nikomu własnych łapek to tutaj wsadzać. Czyli bateria nam się potrafi naładować do 780, tak, w granicach 780 V, czyli 192 ogniwa w szeregu. I to już jest naprawdę grubo. Co jeszcze? Co jeszcze? Nie wiem, jakiś nowinek, parę przebitek tam wrzucę z wewnątrz z baterii. A jeżeli chodzi o instrukcję obsługi taką, to chyba nie będzie do końca publikowana, żeby faktycznie ktoś domorosły nie zaczął się bawić, chociaż wiem, że no, parę osób w Polsce potrafi takie rzeczy, potrafi zarządzać tymi, potrafi rozebrać te baterie w miarę bezpiecznie, jeszcze żyją. Także jest dobrze. Ale pamiętajcie, nie robić tego. Nie robić samemu, jeżeli nie macie pojęcia, a nawet jak w ogóle respekt, jeszcze raz respekt. A ja tylko pokazuję, że jest to możliwe. W sumie, słuchajcie, wszystko jest możliwe. I tak to może wyglądać jak na tym obrazku. Co to znaczy? Co to znaczy? Może rozwiniecie ten skrót. Nie wiem, czy fajny, czy nie, ale wymyślony wczoraj szybko wieczorem. Tak to mamy tutaj. Czyli Sofar. Jeszcze raz, Kia EV6. Nowa bateria z malutkim przebiegiem. Wykorzystane te złącza, to złącze i to złącze dolne, czyli tutaj mamy do ogrzewania, czyli tutaj mamy wyjście do inwertera, bo wykorzystaliśmy ładowarkowe, czyli z tyłu baterii. Wyjście do inwertera to jest odłączone, czyli tu nie mamy napięcia. Wykorzystane główne złącze. Mocno testowo, ale to po to, żeby już nie ingerować, nie wiercić dziur. Wszystko, co jest w oryginale, jest wykorzystane. Dobra, to co? A tu, dzień dobry, a tutaj kolegę Marka chciałem przedstawić. I bateria jest jego. Pomoc i udział w uruchomieniu tej baterii, to już chyba wcześniej mówiłem, ale teraz jak najbardziej, znaczy z strony programistycznej. Tak? No i tutaj wszystkiego. Bardzo duża pomoc. Słuchajcie, tak to wygląda.
to jest to, że w grupie siła, tak? Każdy gdzieś klepie sam, nie? I co? No i co wychodzi? No mało wychodzi, bo samemu dużo się nie da. Ja wiem, że każdy chce coś pociągnąć. Ja części nie mogę ujawnić, no bo powiedzmy część nie jest moja, prywatna. Ale przy jakichś różnych projektach, jeżeli jest więcej osób, to jest dużo łatwiej. Bezinteresownie tak, rozpoczął. Ja mam nadzieję, że się jeszcze jakoś będę mógł odwdzięczyć. Na pewno, na wakacje do mnie przyjdziesz z rodziną. Ja myślę, że jeszcze coś tu zbudujemy. A to co? No, pomysłów jest dużo. Także słuchajcie, a właśnie, jeszcze teraz zadam takie pytanie. Nie boisz się? Kontrola jest podstawą bezpieczeństwa, tak? Więc mamy to pod kontrolą. No właśnie, i to jest to. Marek wychodzi z tego samego założenia co ja. Jak nie do końca wie jak działa, to chciałby jednak mieć to pod kontrolą. Przede wszystkim. Czyli są dostępne różne, powiedzmy, czy te BMS-y takie ze wschodu, tak? Czy tam to wschód taki daleki. Dokładnie, ale tam nie wiadomo co do końca się dzieje. Oczywiście wszyscy twierdzą, że wiedzą, a no, mamy z tym JK, JK, BMS-em, czy jak tam jakieś tam były problemy, chociaż to niskie napięcie, tak? Które nas chyba nie bardzo interesuje. No tak. No jednak to wysokie, zresztą tutaj widać na falowniku jak się odbywa, czyli prąd do 10 A, a mocą, czyli cienki kabel może załatwić, czyli te dziesiątki, które są dane, to są przewymiarowane, jeżeli chodzi o tą instalację, jeżeli chodzi do falownika. Dokładnie, ale są, jak będzie coś nadto, to nie znaczy, że będzie za mało. Lepiej mieć więcej zabezpieczeń, grubsze kable, tak, chociaż nie są wymagane, ale będzie zawsze bezpiecznie. Dziękuję Ci Marku, że mnie przyjąłeś, pomogłeś we wszystkim, także... Moja przyjemność po mojej stronie. Małżonkę Marka oczywiście chciałem pozdrowić. Jak zawsze u mnie chaotycznie, ale no nie jestem w stanie tego jeszcze zmienić. Kiedyś może wyprostuję to wszystko. Także co? To ja w takim razie już się wybieram, pewnie już tam raz mówiłem, że się wybieram, ale pakuję w samochód i tam te 10-11 godzin pewnie będę się dzisiaj toczył. Niestety, jest z taka. południa na północ to daleko. No tak. Dobra, to uciekam. Na razie, cześć. Do usłyszenia. Chciałbym zaprezentować działający magazyn energii zbudowany w oparciu o baterię wysokonapięciową pochodzącą z Kia EV6. Działający, uruchomiony. Tak, proszę o to. Jest podłączony do naszego inwertera, który to inwerter rozpoznaje baterię jako Kia EV6. A to za sprawą układu monitorującego zarządzającego, czyli EV Battery Pack Monitora. Proszę, widzimy 192 cele, temperatura 16 stopni, napięcie pakietu całej baterii 700 V. W tej chwili jest ładowana prądem 1 A. Rozjazd między komórkami 0. 3 V 640 mV na celach. A co mówi jeszcze nam inwerter? Pokazuje nam napięcie 702 V, przecinek 3,3, a tutaj proszę, jest lekki rozjazd, to jest normalne. 700 V, 900 mV. Tak, jest 1,4 V rozjazdu, to jest normalne. Między tym, co widzi inwerter, a tym, co raportuje bateria. Proszę, można? Można.